Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Bronco. Do testu nowego Forda Bronco, który po raz pierwszy jest dostępny w Europie, w tym również w Polsce. Bronco, którego widzicie, to już 6. generacja i jest ona wyjątkowa. I ta wyjątkowość to po pierwsze właśnie dostępność na naszym rynku, a po drugie to pierwszy raz w historii Bronco, kiedy ma on 2 pary drzwi. Do tej pory każda z 5 generacji była zawsze 2- lub 3-drzwiowa i to był już nieco taki znak rozpoznawczy rodziny Bronco. Nowa generacja występuje w 2 wariantach nadwoziowych, krótkiej i długiej. Jednak u nas jest dostępna tylko ta druga, długa, czyli ta, którą testuję. A szkoda, bo to właśnie krótka odmiana wygląda moim zdaniem lepiej i to krótka odmiana ma lepsze parametry terenowe. Ale spokojnie, długa też jest dzikiem w terenie. Ale do terenu jeszcze wrócę. Teraz skupmy się na stylistyce. Nowy Bronco nawiązuje do pierwszej generacji, zaprezentowanej w 1966 roku, która to miała charakterystyczne, okrągłe światła i napis na grillu. Co prawda wtedy był to napis Ford, a dziś zazwyczaj jest to Bronco, ale nawiązanie jest. No i Bronco wygląda bardzo dobrze, chociaż musi być w odpowiedniej konfiguracji. Niestety, ale Europa ma mocno okrojone wersje Bronco i to zarówno nadwozia, wyposażenia, jak i silników. W Polsce dostajemy 2 odmiany, Outer Banks oraz Badlands, czyli 2 już dobrze wyposażone wersje. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych wersji Bronco jest 9 i tam możemy dostać taką podstawową podstawę, czyli Bronco na starówkach, jak i możemy mieć takie super terenowe wersje Raptor czy Heritage, które nawiązują jeszcze mocniej do oryginalnego Bronco właśnie napisem Ford na grillu, malowaniem czy felgami. Szkoda, że u nas nie ma aż takiego wyboru, bo zwłaszcza podstawowa odmiana, która byłaby dobrze wyceniona, mogłaby być świetną bazą do przeróbek. A z drugiej strony odmiana Raptor ma jeszcze mocniejszy, jeszcze większy silnik i niesamowite właściwości terenowe. No, ale nie ma co wybrzydzać, bo i tak świetnie, że Bronco jest dostępny w Polsce. Ja do testu wybrałem wersję Badlands, czyli tą bardziej terenową. Różnice pomiędzy Badlands a Outer Banks to m.in. napęd, zawieszenie, płyty pod podwoziem, czy nawet inne przełożenie przekładni głównej. Dodatkowo też Badlands ma mniejsze felgi, po 17, a nie 18-calowe, a zderzaki są delikatnie krótsze i całe metalowe. Całe koła w Badlandsie mają 33 cale, czyli niezły balon. Outer Banks jest lepszy na asfalt, a Badlands do terenu. I te wszystkie zmiany spowodowały, że jak widzicie Badlands jest delikatnie krótszy oraz delikatnie wyższy niż Outer Banks. Wyższy, bo ma na dachu zamontowane relingi, które można oczywiście zdemontować. Zresztą w Bronco nie tylko to można zdemontować, bo tutaj możemy zdjąć dach oraz drzwi i mieć auto, które przypomina Jeepa Wranglera. Tak, system jest podobny i można rozebrać Bronco. To, co można zrobić jeszcze we Wranglerze, a czego nie da się zrobić w Bronco, to położyć przednią szybę. Tutaj jest na stałe. Na stałe są też lusterka, ale na stałe właśnie do nadwozia, co jest przewagą nad Wranglerem, bo tam zdejmując drzwi, zdejmowaliśmy też lusterka, co dość mocno utrudnia jazdę. Ale jakby ktoś chciał, to lusterka w Bronco też można dość szybko zdjąć. Aha, i wybaczcie, że ja nie zdjąłem tych części nadwozia, ale podczas wszystkich dni mojego testu albo padał deszcz, albo śnieg. Bronco, jak przystało na prawdziwą terenówkę, ma też aż 4 ucha, żeby kogoś lub siebie wyciągnąć. I są też takie dziwne mocowania na masce, do których ja nie widzę żadnego zastosowania, ale może wy mi podpowiecie, do czego to służy? A tymczasem zaglądam do bagażnika. Tutaj na klapie z tyłu mamy zamontowane koło zapasowe, a sam kufer jest otwierany na bok i do góry. To znaczy dolna część bardzo szeroko otwiera się na bok i ma bardzo długi siłownik. Następnie samą szybę możemy podnieść do góry i mamy świetny dostęp do kufra. Niestety odwrotnie się tego nie da zrobić, czyli nie możemy otworzyć samej szyby i to jest problem, bo w mieście jest dość utrudniony dostęp, bo ta klapa otwierana na bok jest problematyczna. Sam bagażnik ma 562 litry i jest on większy o niemal 60 litrów niż w drugiej wersji wyposażenia. W kufrze mamy gniazdo pod zapalniczkę, drobne przegrody i niestety brak górnej rolety. Chociaż w opcjach widziałem taką winylową pokrywę, ale to jest raczej tylko jakieś zimy bez dachu i bez paneli. Pod podłogą jest też schowek na zestaw kluczy, gaśnicę czy jakieś mniejsze przedmioty. Tylną kanapę można położyć, co robimy z kabiny i niestety po złożeniu mamy bardzo duży uskok. Tu też szkoda, bo jakby była płaska podłoga, to można by tutaj spać. W końcu to jest auto idealnie przeprawowe. Wskakujemy więc na tył. Dobrze, że jest rączka, bo auto jest naprawdę wysokie i ciężko się wsiada.
Po zajęciu miejsca okazuje się, że jest tutaj dużo miejsca, zarówno na nogi, jak i na głowę. A ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie, no bez problemu się mieszczę. Jedynie kanapa mogła być minimalnie dłuższa. Do dyspozycji mamy podłokietnik z 2 miejscami na poje, są też złącza, czy sterowanie szyb w tunelu środkowym. Nad nami jest ten modułowy dach, a przed nami w fotelach taka dziwna krata, która pozwala chyba coś tam przymocować. Plastiki, jak słyszycie, są twarde albo bardzo twarde. Wskakujemy naprzód. Tutaj też jest rączka, żeby wejść, z tym, że jest ona nieco niżej. Ale my nie siedzimy niżej, tylko wyżej i mamy świetną widoczność. Fotel jest sterowany elektrycznie, a kierownica manualnie i bardzo łatwo ustawić wygodną pozycję. I to zarówno wysoka osoba, jak i niska. Nawet poniżej 160 cm wzrostu dacie radę wygodnie tutaj ustawić fotel. Jedynie ten fotel mógł mieć lepsze trzymanie boczne, bo ten jest taki typowo amerykański. No i dodatkowo skóra dość brzydko marszczy się pod tyłkiem. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Jak już widzieliście na początku, w kabinie na środku mamy ogromny ekran, który jest ładnie wbudowany w deskę. Od razu też widać plastiki, gdzie wszystko jest super twarde, a w zasadzie jedyne miękkie materiały to te w okolicach drzwi i w sumie one też są twarde. Ale jak widzieliście, czy tam słyszeliście, spasowanie jest świetne, bo niemal nic nie skrzypi. Tutaj wszystko jest super twarde i plastikowe, ale w aucie takim typowo przeprawowo-terenowym, moim zdaniem, to nie jest wada i to nawet pasuje. W ten sposób łatwiej wyczyścić wszystko z jakiegoś tam piachu czy błota. Sama deska też mi się podoba wizualnie, jest mniej toporna niż na przykład we Wranglerze, jest w miarę prosta. W miarę, bo kilka rzeczy producent niepotrzebnie skomplikował, jak na przykład tylko jedna wajcha za kierownicą po lewej stronie, która ma za dużo funkcji, a po prawej znowu nie ma żadnej wajchy. Albo te zegary też mi się średnio podobają, bo 1/3 to jest analogowy prędkościomierz, a reszta to ekran. Dziwnie to wygląda i dziwnie też działa, bo jak widzicie, momentami ma opóźnienia i wszystko się tak jakby wolniej ładuje. Miło za to, że mamy też mnóstwo terenowych informacji, w tym temperatury większości podzespołów. Tak w terenówce powinno być zawsze. Drugi ekran działa już nieco lepiej i tam też poza klasycznymi widokami nawigacji, czy audio i telefonu, możemy też właśnie włączyć widoki terenowe. Tak ma być. Oczywiście, mamy też wielkie, klasyczne przyciski i pokrętła od audio i od klimatyzacji. Tych przycisków jest naprawdę sporo, bo jak widzicie, mamy też ich kilka na szczycie deski rozdzielczej, jak i na tunelu środkowym. Na tunelu jest sterowanie od szyb i lusterek po to, żeby nie prowadzić wiązki elektrycznej do drzwi, bo te przecież można zdjąć. Jakby tego było mało, to w wersji Badlands na dachu są jeszcze kolejne przyciski do własnego zaprogramowania pod dodatkowe urządzenia, jak na przykład wyciągarka czy jakieś dodatkowe oświetlenie. W takim razie pora na schowki i złącza, których jest tutaj sporo, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską najlepsze, bowiem Bronco w Polsce występuje tylko z jednym silnikiem, ale za to z jakim? Podwójnie doładowane V6 o pojemności 2,7 litra, które generuje 335 koni. Coś wspaniałego. Taka moc i taki silnik w terenówce. Co ciekawe, w innym, szalonym pick-upie Forda, czyli Rangerze Raptorze, jest silnik 3.0 V6 biturbo, czyli nieco większy, ale tam moc jest mniejsza, bo ma 292 konie. Ciekawe, co?
No ale wróćmy do równie ciekawego Bronco. Czyli mamy 335 koni oraz 563 Nm, a to nam daje czas do setki na poziomie 6,7 sekundy dla wersji Outer Banks oraz 7,2 sekundy dla Badlandsa. Badlands ma nieco gorszy czas, bo ma inne przełożenie, większą masę, wyższy prześwit i inne koła. Prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km na godzinę i uwierzcie mi, bardzo dobrze. W takim razie pora na test przyspieszenia. Najpierw z napędem tylko na tył. Wynik to 6,9 sekundy, a czas od 50 do 150 to 11,6 sekund. To teraz sprawdźmy, czy tryb automatyczny 4x4 poprawi ten czas. Jest jeszcze lepiej, bo 6,6 sekundy. Pogorszył się za to czas od 50 do 150, bo teraz wynosi 12,1 sekundy, ze względu na stratę na napędzie. Tak czy inaczej, czy na RWD, czy na 4x4, auto jest super szybkie jak na terenówkę, bo poniżej 7 sekund w takim klocu to coś pięknego. Tak, klocu. Badlands waży aż 2348 kg, a Outer Banks 2219. Jest ciężki, ale uwierzcie mi, mocy nie brakuje. Jak widzicie, skrzynia też sobie bardzo dobrze daje radę, a jest to 10-biegowy automat. Nawet jak lekko dodamy gazu, auto od razu jedzie. Jednak pojemność i jeszcze dwie turbiny robią robotę. Jedyny minus to moim zdaniem tryb manualny w postaci przycisków na boku skrzyni, a nie za pomocą łopatek. W terenie, jak musimy mieć dwie ręce na kierownicy, no i jest to trochę uciążliwe. Chociaż z drugiej strony, tryby terenowe tak dobrze działają i tak dobrze skrzynia dobiera przełożenia, że raczej mało kiedy zdarzy się, że musimy sami zblokować bieg. Po pierwsze, mamy taki napęd, który pozwala jeździć na układzie 4x4, nawet po asfaltowych drogach, a tego każda terenówka nie może. Po drugie, mamy reduktor, przednią i tylną blokadę dyferencjałów, czy rozpinany przedni stabilizator w celu lepszego wykrzyżu. Jest też aż 7 różnych trybów jazdy, w tym mój ulubiony Baja do bardzo szybkiego przelatywania nad nierównościami. I ten napęd i rozwiązania w połączeniu z bardzo krótkimi zderzakami i krótkimi zwisami daje nam niesamowite kąty już w serii, bo Badlands ma kąt natarcia 40,6 stopni, zejścia 33,3, a rampowy to 23,6 stopni. Głębokość brodzenia to 80 cm, a prześwit to 26 cm. Jak na seryjne auto, to są genialne parametry. A, i jak widzicie, wersja Outer Banks ma nieco gorsze parametry. Bronco ma też kilka gadżetów, jak na przykład tempomat terenowy, gdzie możemy ustawić, żeby ciągle jechał na przykład z prędkością 3 czy 4 km na godzinę, a drugi gadżet to nawracanie w miejscu. Działa to tak, że jedno z tylnych kół jest blokowane i w ten sposób auto zmniejsza średnicę zawracania o około 40%. Fajny gadżet, chociaż w moim odczuciu kompletnie nieprzydatny, bo nie wyobrażam sobie kiedy i gdzie mógłbym go użyć. W terenie raczej zazwyczaj jest za ciasno, żeby taki manewr zrobić, a znowu na jakichś skałach czy gdzieś, no to bałbym się, że i tak spadniemy. Ale może się mylę? Nie mylę się, jeśli powiem, że Bronco w terenie jest genialny. Jeździłem po śniegu, jeździłem po błocie, czy jeździłem po kopnym piachu i auto szło jak czołg. Czasem nawet nie blokowałem napędów, tylko rozpinałem przedni stabilizator, żeby mieć większy wykrzyż i auto świetnie dawało radę. Gorzej jest z asfaltem. Po pierwsze, w aucie jest super głośno, także przy 120 km na godzinę mamy już dość. Ten modułowy dach bardzo mocno daje się we znaki i w kabinie jest super głośno. Super głośno i super paliwożernie, bo przy 120 miałem już wyniki na poziomie 13 litrów, a przy 140 było to już 15,5 litra. W mieście natomiast nie da się zejść poniżej 16-17 litrów. Bak paliwa ma 79 litrów. Kolejna kwestia to przy wyższych prędkościach to auto wydaje się mało pewne. Jest duże,
łatwo przyjmuje podmuchy wiatru, a dodatkowo układ kierowniczy jest taki gumowaty i te pierwsze ruchy kierownicą nic nie robią z kołami. No i ten hałas jest naprawdę bardzo duży. Też trzeba bardzo mocno uważać na jazdę na tych oponach AT, po mokrym czy po śniegu, bo w trybie tylnonapędowym auto zachowuje się jak driftowóz. Ciągle zarzuca tyłkiem. Dlatego w takich warunkach tryb 4A, czyli automatyczny tryb 4x4, ratuje nam tyłek. To znaczy, zabawa jest przednia z tylnym napędem, ale lepiej uważajcie. Z drugiej strony opony AT raczej nie są na mokry asfalt. Jak jest sucho, to jest zupełnie inaczej. Auto jest bardzo pewne, no i jest wielkie. To znaczy, jest pewne przy małych prędkościach i dodatkowo czujemy się w nim wielcy, co ja akurat bardzo lubię. Gorzej, że czasem ciężko zobaczyć, na czym parkujemy. Na szczęście z tymi kołami i tym zawieszeniem nie ma się co przejmować krawężnikami. No czuć, że jest to auto terenowe, a nie miejska bulwarówka. Nawet komfort jazdy po jakichś dziurach czy poprzecznych nierównościach powoduje, że lekko skacze cała buda, czuć jak jest sztywne to nadwozie. A jeszcze wracając na chwilę do silnika, to zdziwiło mnie brzmienie. Otóż na zewnątrz coś tam słychać, że jest to coś więcej niż 4 cylindry, ale znowu w kabinie podczas przyspieszenia absolutnie tego nie czuć. No tak dziwnie brzmi. Silnik z Rangera Raptora, też V6, brzmiał znacznie lepiej. A, jeszcze jedna taka dość duża różnica Bronco względem Wranglera, to Wrangler ma dwa sztywne mosty, czyli z przodu i z tyłu, a Bronco z przodu ma niezależne zawieszenie. I to w sumie nie jest wada, ani nie jest zaleta, bo oba auta w terenie radzą sobie bardzo podobnie i mają zbliżone prześwity i zbliżone przekrzyże na tych samych kołach. To w takim razie pora na cennik, który niestety zabija cały entuzjazm na to auto. Bronco jest drogi albo bardzo drogi, bo wersja mniej terenowa, Outer Banks kosztuje 419 tysięcy złotych, a odmiana Badlands kosztuje 440 tysięcy złotych. No jest super drogo, zwłaszcza jak patrzymy na ceny w Stanach. Nawet jak tam doliczymy do niej akcyzę i VAT, to wychodzi o 100 tysięcy złotych taniej. Konkurencyjny Wrangler kosztuje 325 tysięcy złotych w odmianie bardziej ulicznej, a 334 tysiące złotych w wersji Rubicon, czyli tej bardziej terenowej, odpowiedniku takiego Badlandsa. Czyli Jeep jest 106 tysięcy złotych tańszy niż Bronco. Fakt, ma tylko 2.0 rzędową czwórkę o mocy 272 koni i robi setkę o sekundę wolniej, ale w sumie w aucie terenowym przyspieszenie nie jest tak ważne, a jest też o 300 kg lżejszy i jest tak samodzielny w terenie. Ba, to już chyba lepiej kupić Forda Rangera Raptora, który jest 135 tysięcy złotych tańszy z V6 i o niemal 180 tysięcy złotych tańszy z dieslem 2.0. Fakt, to pick-up, czyli jest mniej praktyczny, ale za to jaki kozacki. Bronco jest super drogie i pewnie mało kto się za nie zdecyduje w Polsce, żeby kupić je z salonu, jak już to będą ściągane z USA. A szkoda. Szkoda, bo to jest naprawdę fantastyczny sprzęt dla ludzi kochających jazdę w terenie. To nie jest kolejny nudny SUV z malutkim silnikiem turbo, który tylko udaje jazdę w terenie. Tylko to jest porządna maszyna z porządnym podwójnie doładowanym V6, która nic nie udaje. Cześć!